Kurs Życiodajny Ogród został stworzony z myślą o tym, aby umożliwić coraz większej liczbie osób zakładanie własnych, a także społecznych ogrodów jadalnych. Taki 14-dniowy kurs pozwala dostać się w pigułce wiedzę o podstawach ogrodnictwa, które pozwolą nie tylko zacząć uprawy, ale także założyć swój ekosystemowy ogród w sposób projektowy. Społeczności żywnościowe, współpracę, fair share, praca, ekonomia, dzielenie się dobrami, duży, wielki, szeroki temat. I zasadą, którą wzięliśmy z agroekologii, ekonomia cyrkularna i solidarna. Uczymy się poprzez praktykę i podejmowanie decyzji, zawierzenie własnej intuicji, uczenie się, gdzie szukać informacji, jak współpracować w grupie i jak współpracować z glebą, jak planować, jak projektować. Są to piękne procesy. Kurs stworzyłyśmy z myślą o osobach, które mają swoje siedlisko, kawałeczek ziemi, rodzinny ogród działkowy w mieście, a może po prostu większy taras, na którym chciałyby założyć zalążek swojego ogrodu, ale z uwzględnieniem tych wszystkich strategii, które pozwalają to robić w sposób długotrwały, zrównoważony, z przyjemnością, wykorzystując odpowiednie materiały, czyli takie, które dają też nam autonomię, możemy zachowywać z nich nasiona. Będąc lokalnie, rozglądając się i mając tą wiedzę, co nas otacza, w przypadku ziół, zobaczyliśmy, że jest to ogromne bogactwo, z którym możemy wejść w relacje. Mając ten zasób, którym jest czas, nasza inteligencja, możemy z naszego otoczenia czerpać i współpracując, korzystając z tej bioróżnorodności, być najbogatszymi ludźmi na świecie. Ogrodnictwo może wydawać się na początku przytłaczające. Trzeba zetknąć się z taką ilością tematów, od praktycznych technik po wybór nasion, przez naturalne opryski. Jest tego bardzo dużo. To się wydaje być bardzo trudne, ale przez praktykę możemy wszystko poznać. Jak dowiedziałam się o tym kursie, to poczułam, że to jest okazja, aby ustrukturyzować sobie to, poznać też to od tej strony teoretycznej, nie tylko praktycznej, no i też zrozumieć ten cały proces od początku do końca. Na pewno chciałam pogłębić swoją wiedzę na temat roślin, które chciałabym uprawiać w swoim ogrodzie. Chciałabym to robić bardziej świadomie. Chciałabym też zastosować myślenie ekologiczne w prowadzeniu ogrodu. Jest to pierwszy taki kurs w Polsce ekologicznego ogrodnictwa i prawdopodobnie zakończy on się certyfikacją i po prostu będzie taki zawód w Polsce jak ekologiczny ogrodnik. Kurs składa się z 14 modułów, ale są 3 główne obszary, w których nasi uczestnicy naprawdę zdobywają praktyczne umiejętności, ale też głębokie rozumienie zasad ekologii. Te 3 obszary dotyczą gleby, bioróżnorodności oraz wiedzy. Kurs był niesamowicie intensywny, ale też na to się przygotowywałam i po to tutaj przyjechałam. Było sporo praktyki, to było fajne, bo można było dotknąć ziemi. Mamy mini wykłady i prezentacje, a potem wybiegamy do ogrodu i natychmiast przekładamy tą teorię na praktykę, tworząc fragment ogrodu leśnego, projektując jakąś przestrzeń w ogrodzie, robiąc wywiady z użytkownikami tego miejsca, żeby zorientować się, jakie mają potrzeby. Dla mnie takie nawet operowanie narzędziami ogrodowymi to już jest duża rzecz do zrobienia. Ja muszę nabrać tej śmiałości i dzięki tym zajęciom praktycznym mam wrażenie, że poczyniłam jakiś dalszy progres w tym temacie. Kurs składa się z 2 części. Na pierwszej części stawiamy duży akcent na spotkanie się z samą materią rzeczy, z samą materią ogrodu, z glebą, z roślinami, z prostymi praktykami, z siewem. Między kursami mieliśmy przerwę 3-miesięczną, podczas której podzieleni na grupy uczestnicy projektowali ogród deszczowy, gildię oraz ogród rekreacyjny, który połączyliśmy już tutaj na miejscu w drugiej części kursu. W maju część rzeczy sadziliśmy i nawet niektóre z nich teraz na tej drugiej części mogliśmy już zjeść. W drugiej części wchodzimy już w marzenie o naszych projektach, o naszych indywidualnych ścieżkach. Jest dużo takich zajęć, które pozwalają nam odnaleźć takie wołanie do tej pracy. Wychodzimy z tego kursu z wizją z tego, jak przełożymy tu zdobytą wiedzę na nasz mały kawałeczek ziemi. Każdy ogrodnik znajdzie swój styl prowadzenia upraw. Ten styl się też zacznie zmieniać w czasie.
wizyty w gospodarstwach i w innych ogrodach, gdzie będziecie mieć okazję do pytania o logikę planowania, ale też o powodzenia, niepowodzenia, co się sprawdza na danym gruncie. Możemy sobie jakieś rzeczy ułatwić. Na pewno bardzo ważne jest to, żeby sobie, wiecie, dobrać narzędzia odpowiednie i moim zdaniem nie ma co tak bardzo oszczędzać tutaj na tym i mieć ostre, dobre narzędzia i to na pewno bardzo ułatwia. To, na co mamy wpływ, to jest właśnie technika pracy, czyli ja już trochę się tego nauczyłam, zwracać uwagę na to, żeby się na przykład nie zginać, że naprawdę nie trzeba. Wiedza o ogrodnictwie to coś, co w naszym społeczeństwie zaczęło zanikać wraz z dostępem do szeroko produkowanej żywności przemysłowej i tutaj uczymy się, że ta wiedza nie może zginąć. Dzielimy się nią w żywy sposób. To są nasiona ogórka. I tak do 3 dni trzymamy, żeby one nawet mogą trochę sfermentować. Mam dla Was odłożone ogórki na nasiona, więc sobie sami wydłubiecie potem i Uczestnicy wnoszą prawie że na równi czasami swoją własną wiedzę poprzez pytania, poprzez swoje doświadczenia, przykłady ze świata, inspiracje z innych ogrodów, które już widzieli. Nigdy nie jest tak, że ktoś wie już wszystko. No, jesteśmy bardzo zróżnicowaną grupą i mamy możliwość wymieniania się nawzajem wiedzą i doświadczeniami. Są osoby z bardzo dużym doświadczeniem i są osoby początkujące, ale wbrew pozorom to nie jest przeszkodą, tylko wprost wartością dodaną. Jesteśmy z różnych miejsc w Polsce i myślę, że to jest dużym plusem w ogóle w Polsce te miejsca ekologiczne, permakulturowe, gospodarstwa, ogrody. Sieciujemy faktycznie coraz bliżej. Budujemy mosty pomiędzy różnymi przykładami i różnymi specjalizacjami. Takie kursy, takie warsztaty też dają dużo siły, że hej, wcale nie jest nas tak mało i nawet może dobrze, że jesteśmy rozproszeni, bo po prostu w różnych miejscach Polski możemy mieć tę swoją agendę i jakoś tak lobbować. to jest naprawdę bardzo komfortowe uczucie i takie wspierające, że nie jest się jednym z bardzo niewielu, którzy próbują współpracować z ziemią w inny sposób. Będziemy rozważać i też ucieleśniać z jednej strony kontrolę, a z drugiej strony improwizację i spontaniczny chaos. I będziemy dzisiaj zawierzać się naszej intuicji, czyli po już 10 dniach kursu, który odbyliśmy, dzisiaj będzie ten właśnie test. Ogrodnictwo to nie jest jedna specjalizacja, to jest wielowymiarowa sztuka, w której każdy jest z jednej strony autorem i taką osobą autonomiczną, a z drugiej strony nie da się prowadzić ogrodu bez współpracy. Zawsze jesteśmy w jakiejś interakcji. Obsadziliśmy ogród drzewami, krzewami owocowymi w różnych ciekawych połączeniach, które same się ujawniły już między nami w ogrodzie i między roślinami w ogrodzie. Więc mieliśmy bardzo dużo takich małych, fajnych przykładów, gdzie rośliny i człowiek łączą się w zasadzie w społeczności. My się połączyliśmy jako grupa w społeczność i przez cały cykl tego kursu pracowaliśmy w tym kierunku, żeby z jednej strony nabyć takich umiejętności współpracy i koordynacji, dogrywania się w naszych niszowych umiejętnościach, ale też w naszych zdolnościach, talentach, intuicjach. Na tym zależało nam w tym kursie, aby uczestnicy, wychodząc z niego, nie tylko mieli doświadczenie współpracy przy projekcie, przy zakładaniu ogrodu, od wyznaczania celów, przemyślenia wizji, przeanalizowania potrzebnych materiałów i doborze wielofunkcyjnych roślin, ale także, żeby nabrali samodzielności w podejmowaniu takich decyzji, które będą wiązać ich na lata, ponieważ ogród tworzymy na długie lata, tak aby na początku ten wkład energii i pracy zaczął nam wkrótce obfitować w niezwykłe plony, ale też pozwalał nam oszczędzać naszą energię i dawał nam wiele innych różnych funkcji, od rekreacji, właśnie przez spotkania z przyjaciółmi, dawał nam funkcje zarobkowe, edukacyjne, więc na tym kursie przyglądamy się całemu spektrum funkcji, jakie ogród może pełnić. Wyjeżdżam przede wszystkim z nowymi umiejętnościami, które od razu chciałabym przekuć w praktykę i w ogród, w którym się udzielam. Już mam plan zmian u siebie w siedlisku, u siebie w ogrodzie. Już mam pomysły na nowe gildie, grządki, więc naprawdę wyjeżdżam naładowana wiedzą, ale przede wszystkim energią, żeby to zastosować. Wrócę do domu jakby tą energią niesiona. Jeszcze więcej czasu będę spędzać w ogrodzie i jeszcze więcej książek uda mi się przeczytać.
Mi to na pewno dało wzmocnienie i takie poczucie większej pewności. Bardziej wiem też, jak się rozwijać, w jaki sposób szukać informacji. No i też jest taką mobilizacją do przekazywania wiedzy dalej. Wyjeżdżam też ze świadomością tego wszystkiego, czego jeszcze nie wiem i ze świadomością, ilu rzeczy jeszcze chcę się nauczyć. Mam nadzieję, że właśnie ten ogród leśny, który tutaj posadziliśmy, który nie zniknie z roku na rok, tylko właśnie będzie się rozwijał, a da nam taką szansę na refleksję kiedyś za kilka lat, jak tu wrócimy na jakieś inne warsztaty, albo przyjedziemy tutaj już do rozwiniętej szkółki ogrodów leśnych, żeby kupić ekologiczne sadzonki do naszego małego ogródka.